Dzień dobry lub dobry wieczór. Nie wiem, o której porze będziecie oglądać ten unboxing. Witam Was serdecznie, witam swoich wspierających, witam również swoich subskrybentów, witam podglądaczy mojego kanału. Z tej strony oczywiście Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Swego czasu zamieściłem ankietę, pytania raczej bym powiedział, który model Abramsa, czy podstawowy model M1A1, czy M1A1 z pługiem minerskim. I powiem Wam, że jednak stwierdziłem, dziękuję Wam bardzo przede wszystkim za podpowiedzi, ale stwierdziłem jednak po obejrzeniu elementów, jakie znajdują się w pudle, że będzie to trwało bardzo długo. A chciałbym uniknąć Waszego znudzenia, bo najprawdopodobniej nie macie tyle czasu, ale unboxingu nie da się zrobić w 5 sekund, ponieważ chciałbym, żebyście zobaczyli dokładnie to, co jest w pudełku na ekranie telefonu swojego, ewentualnie telewizora, tak jakbyśmy oglądali to na żywo. A nie chcę przelecieć ramkami przed obiektywem. Uważam, że jest to nie fair w stosunku do osób, które subskrybują kanał, wspierają kanał lub po prostu go oglądają. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie ten oto model od firmy Tamiya. Jest to model oczywiście w skali 1:35, więc 3 piątkowcy powinni być zadowoleni. 7 dwójkowcy będą mogli porównać sobie ten model z Abramsami, chociażby z jednym Abramsem M1A1, który prezentowałem od firmy Flyhawk. Możecie stwierdzić, że Flyhawk jest ładniejszy, albo stwierdzić, że a może sobie kupię też Abramsa w 3 piątce w skali 1:35. Tak prezentuje się Artbox. Zauważyłem, że Tamiya jest oszczędna, jeżeli chodzi o Artboxy na pudełkach. Tak mają widocznie. Proszę bardzo. Tu mamy, zresztą nawet tu producent nam pokazuje, że mamy 2 malowania czołgów. Jeden jest tak, no ten pustynny, nazwijmy tak, kolor, i tu mamy ten kolor wojsk lądowych. Czyli taki, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, czy też europejskie malowanie NATO. Z boku tak samo mamy właśnie pokazane, jak pomalowany jest Abrams. I uwaga, tutaj mamy również pokazane zdjęcie Abramsa, no i rzut z góry, jak są rozmieszczone właśnie plamy. A tu mamy tego Abramsa w takim malowaniu właśnie trójbarwnym, ale z ciemnym brązem. Często jest widać na zdjęciach taki dość specyficzny, nie będę go porównywał, kolor brązu. W Wojsku Polskim jest używany również zamiast brązowego taki kolor piaskowy. Wszystkie dwa pozostałe kolory pozostają te samo, ale jest takim ciemnym brązowym malowany. Jaki to jest brązowy? Zapewne będziecie wiedzieli, oglądając poradnik dotyczący farb akrylowych od włoskiego producenta Italeri. Producenta modeli, samolotów, pojazdów, różne figurek od właśnie włoskiej firmy Italeri, która jest również producentem farb. Blokada z komory losującej została zdjęta. Otwieramy pudełko, ale standardowo odkładam na razie zafoliowane elementy i zerkamy na elementy. O, uwaga, tu coś jest. I zerkamy najpierw w dokumentację tamijowską. Tu mamy oczywiście taki poradnik dla modelarzy, jakie narzędzia dobrze by było posiadać, jak danych narzędzi używać. To już znacie pewnie na przewylot, więc odkładam. Ostrzeżenie. No i rozpoczynamy instrukcję. Krótka charakterystyka modelu.
I tu mamy od razu zdjęcie tego modelu i już widzimy, że model posiada w zestawie dwie figurki. To już na dzień dobry. Widzimy dwie figurki czołgistów amerykańskich. A co dalej? Czołgiści amerykańscy są w standardowe mundury amerykańskie, spodnie, bluza, ubrani w typowo europejskim kamuflażu, ale z tego co widać jest też kamuflaż, chyba możliwość wykonania kamuflażu pustynnego. Poszczególne elementy, o właśnie tutaj mamy te ciemne elementy takie montowane, gdzie one są? Tutaj, które montujemy w kołach. I co tu jeszcze jest? W środku mamy siatkę, ale do tego zaraz dojdziemy. No i tutaj mamy kolejne etapy i powiem Wam, że ja naprawdę przekonuję się mocno do modeli Tamiya, do 3.5. Naprawdę te modele są zrobione bardzo dobrze dopasowane i nie są to aż tak skomplikowane modele jak u niektórych innych producentów. One są zrobione tak akurat. Tutaj zauważyłem, jest w tym zestawie śrubka. No i już widzimy, gdzie tą śrubkę mamy zamontować. Jest również nakrętka. Bo chodzi o mocowanie wewnątrz wieży po prostu lufy. Myślę, że tutaj, jedynie co, na co zwrócę uwagę. W tym zestawie z siatką i śrubką jest również zamieszczona klisza do zamontowania w optyce na czołgu i naprawdę jest to bardzo porządna robota. Tu mamy wyszczególnione, jeżeli chodzi o czołgistów, również kolory, oczywiście tylko i wyłącznie kolory firmy Tamiya. Ale oczywiście u innych producentów też takie zestawy się znajdują. No i teraz biorę się za pierwszą torebkę. No i mamy pierwszą ramkę. I tu będę musiał zmienić pozycję kamery, troszeczkę ją obniżyć. Jednak scenografię też trzeba zmienić, ponieważ nie chciałbym, żeby odbijało się, problemy kamera miała. To jest ramka, posłuchajcie, D, na której mamy elementy związane z wieżą. Mamy jednego z czołgistów, tylko półczołgisty mamy. Tak prezentuje się półczołgisty. No i poszczególne elementy. Tak prezentują się te części od spodu. Elementy kosza, mimo to, że są, które montujemy na wieży, mimo to, że jest plastikowy, naprawdę robi wrażenie, jest bardzo dobrze zrobiony, wykonane jest to wszystko tak, jak należy. Tak prezentuje się detal na elementach, które będziemy widzieć. Jest również odpowiednie nitowanie na elementach, gdzie po prostu są potrzebne. Jeżeli to są jakieś uchwyty, takie uszy, to poprawienie ich i wykonanie z drutu to jest najmniejszy w tym momencie problem, ponieważ bardzo ładnie tutaj na dole nie mamy nitów i spokojnie możemy sobie je ściąć, delikatnie zeszlifować i następnie nawiercić otworki, na przykład cieniutką igłą do wykonywania zastrzyków. Lepsza od wiertełka. Mamy pierwszą ramkę. No i teraz taka ta większa. I tu już widzimy, mamy drugiego czołgista razem z łapkami. Mamy tył Abramsa, składającą się z dwóch elementów lufę. Masa, tu mamy wejście do wieży.
granatniki, które montujemy na wieży. Mamy również tutaj karabin. Drugie działko to już praktycznie ciężki karabin maszynowy jest. I elementy poszczególne. Mamy też osłony. Zaczniemy od czołgisty. Elementów tutaj na część jest na kadłubie, część montujemy na wieży. Tak prezentuje się tył. Koło zapasowe, tu widzę jest w zestawie. Tak prezentuje się wieża lufa. No i tu kolejne. Szkoda, że te elementy, te osłony przeciwminowe, odłamkowe, szkoda, że są połączone. Powiem Wam, gdyby one można było je montować oddzielnie, byłoby super. Ale możliwe, że można kupić oddzielnie, na przykład żywiczne lub z blaszek. No i tutaj mamy takie już małe elementy. Korci mnie ten model i to niesamowicie. Wizjery dowódcy, znaczy kierowcy. Tu jest włas i zaraz zobaczymy jak z drugiej strony. Aha, w ten sposób jest zrobione. Ok. Tu mamy jarzmo armaty. I mamy te ramki omówione. Pierwsza torebka. A teraz następna torebka, w której znajdziemy po prostu koła. Dwie ramki i to są ramki A. Tak prezentują się koła. Jedne są z wewnętrznej, drugie od wewnętrznej. Bardzo ładnie są wykonane koła. Tarcza i koło napinające. Tutaj widzimy. To jest sygnalizacja świetlna. A tu mamy linę, którą troszeczkę trzeba przypiłować, znaczy inaczej, delikatnie wyszlifować. I z tego co widziałem, linę montujemy na wieży, ale mogę się mylić. Od drugiej strony, tak się, z drugiej strony najmniej ciekawie zawsze elementy wyglądają. I takich ramek z elementami podwozia kół mamy dwie. A teraz dół kadłuba, tak zwana wanna. W ten sposób się prezentuje. I tu mamy możliwość, zwróćcie uwagę, na montowanie, że jest możliwość, tu mamy włącznik, wyłącznik montujemy, że jest możliwość wykonania zdalnie sterowanego modelu. Tutaj montujemy zapewne silniczek. Gdzie baterie? Nie mam zielonego pojęcia. Może będą w górze. I te elementy, tu są dwa miejsca na skręcenie śrubkami. Czy tu jest jakaś data napisana? Jest, posłuchajcie, tu widzę, że to jest model z 1982 roku. Ale powiem Wam, nie wygląda na to. I ostatnia ramka. Wieża bez tych elementów, które oglądaliśmy, jak i również góra kadłuba.
Nie widzę tych elementów takiej jakby farby, pasty nakładanej na kadłub, czy też wieżę, jeżeli chodzi o poślizg, tak, taką farbą antypoślizgową, to tutaj nie widzę, żeby to było nakładane. Możliwe, że jeszcze wtedy technologia wykonywania ramek mogła na to nie pozwolić, albo po prostu to pominięto. A tak prezentuje się góra wieży. Spód. I tu wygląda na to, że też możemy sobie śrubkami skręcić wieżę. A tutaj jest mały zestaw kalkomanii. Tak prezentuje się ten zestaw. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć jakieś ciekawsze malowanie, no to warto wtedy sobie zakupić oddzielnie zestaw kalkomanii do M1A1. To jednak jest ostatnia, posłuchajcie, torebeczka. Tu widzimy tą śrubkę, którą skręcamy lufę w wieży, jarzmo razem z lufą, z nakrętką. Ja to lepiej zakręcę, żeby nie było żadnego. To są te elementy, które montujemy w kołach. To jest taka ramka. Ja teraz schowam, żeby się nic nie pogubiło. Na czarnym tle, posłuchajcie, ale będzie widać. Mamy taką siatkę. Jak ktoś ma małe okienko, to może być to też na komary. I tutaj mamy elementy przezroczyste z takiej folii, właśnie do zamontowania w miejscach, gdzie jest cała optyka. Tylko tyle. Tu jest A, B. O, w ten sposób. Gdzie jest moja magiczna różdżka? Tu mamy element A, B, C i D. Czyli to są dwa elementy. C to jest D, B. Moi mili. No i to jest wszystko. Powiem Wam, że mimo to, że jest to model w skali 1:35, z tym unboxingiem dość szybko poszło. Mimo to, że ma tyle elementów, może się nie rozgadałem. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten unboxing. Bohaterem tego unboxingu, który mam nadzieję, że Wam się podoba, był amerykański czołg podstawowy w wersji M1A1 Abrams ze 120 mm armatą. Wkrótce będzie również unboxing, również M1A1 Abramsa, ale z pługiem. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę udanego, miłego oglądania. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się do subowania, zapraszam do subowania kanału, a jeżeli będziecie chcieli być informowani o nowościach, należy kliknąć w ikonkę dzwonka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, do następnego unboxingu. Cześć!